Witam Was bardzo serdecznie. Nowa seria filmów. W tej serii będziemy sobie omawiać marki do biegania, te bardziej niszowe, mniej znane, które pojawiają się na polskim rynku i te, które naprawdę robią świetne buty do biegania. A na pierwszy ogień jedna z najstarszych marek biegowych ze Stanów Zjednoczonych, Saucony. Za mną widzicie 5 modeli marki Saucony, z czego 4 sobie omówimy. Krótki rys historyczny, a później omówienie najlepszych butów do biegania po asfalcie. Także zaczynamy. Firma, której nazwę w Polsce wymawiamy Saucony, a w USA Saucony, ma ponad 100 lat, a od lat 70. jest jedną z topowych firm tworzących buty do biegania po asfalcie i w terenie. Oprócz krótkiego rysu historycznego przedstawię Wam 4 najlepsze, moim zdaniem, buty tej marki, wśród których znajdują się kultowe modele i świeże konstrukcje, które robią furorę na rynku butów do biegania. Rok 1898, Boston. Narodziny marki, powstanie pierwszej fabryki i jednych z pierwszych butów do biegania debiutujących na bostońskim maratonie. Tak przynajmniej mówią jedne ze źródeł, do których się dokopałem. Nazwa Saucony inspirowana jest Zatoką Saucony w miejscowości Kutztown. Logo marki nawiązuje do zatoki, na środku której znajdują się 3 głazy. Widząc od góry widzimy, można powiedzieć, rzeczkę, na której są 3 kamienie. Pierwsze znaczące sukcesy marki to wybór 2 modeli do czołowej dziesiątki najlepszych butów na świecie według magazynu Runner's World w roku 1979. W kolejnych latach marka rozrastała się, pojawiała się w świadomości biegaczy na całym świecie. Zaczęła również tworzyć kolekcje butów do chodzenia na co dzień, inspirowane bardzo starymi pierwszymi modelami butów do biegania. Te buty oczywiście można kupić także w Polsce. Przez ostatni miesiąc biegałem w 4 różnych butach Saucony. Były to modele do biegania po asfalcie o różnym poziomie amortyzacji i przeznaczeniu treningowym bądź nawet startowym. Także nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego z nich, a będzie to model Saucony Triumph 20. 20 generacja butów treningowych o maksymalnej amortyzacji. Jest to but najbardziej miękki z kolekcji dla stopy neutralnej. Spokojnie poradzi sobie z biegaczami powyżej 90 czy nawet 100 kg. Natomiast dedykowany jest również biegaczom znacznie szczuplejszym, nawet do 70 kg, którzy potrzebują buta do biegania regeneracyjnego, spokojnego, wolnego, długiego i nic nie stoi na przeszkodzie, by w swojej rotacji butów taki właśnie model posiadać. Ja biegałem w nim przede wszystkim na długich rozbieganiach po mieście, ale skusiłem się także na to, żeby wybrać się w nim do lasu. No i co ciekawe, w lesie poradził sobie całkiem nieźle. Oczywiście, co istotne, jest to but, który dla lekkiego biegacza będzie raczej wolnym poduszkowcem. Oznacza to, że bieganie w tempie 6:30, 6:0 i 5:30 maksymalnie będzie komfortowe i przyjemne i przede wszystkim nie zabierające nam zbyt dużo energii. Bieganie poniżej 5 minut na kilometr będzie prawdopodobnie bardzo męczące dla takiej lekkiej osoby. Oczywiście, jeżeli mamy cięższego biegacza, który potrzebuje maksymalnej miękkości, no to on może sobie wykorzystywać tego buta dowolnie. Jest to but skierowany przede wszystkim do treningów. Jeżeli ktoś chce wystartować w półmaratonie, maratonie, też będzie mógł to zrobić. Co zauważyłem w tym bucie ciekawego? Mega poziom komfortu, połączony z bardzo fajną stabilnością buta. Niestety nie jakąś wielką szerokością cholewki z przodu, raczej standardowa szerokość i bardzo dobry bieżnik. Dużo gumy bieżnikowej, niespecjalnie agresywnej, ale biegając po laskach blisko Wisły, gdzie było troszeczkę mokro, dał sobie świetnie radę i nie zapychał się. Drugim w kolekcji butem treningowym, wręcz kultowym, jest seria Saucony Ride. 8 mm dropu. Obecnie ta konstrukcja jest lekka jak piórko, jak na treningówkę, ponieważ w rozmiarze 9 amerykańskim, 9 US waży 249 gramów. But nie jest w żaden sposób tak samo miękki jak Triumph. Powiedziałbym, że nawet ta amortyzacja jest o jakieś 30, nawet 40% mniejsza, ponieważ mamy tutaj mniej pianki PVR Run Plus, która jest zrobiona z pianki, bliskiej pianki Pebax, czyli jest super mięciutka. Ten but tutaj jest sztywniejszy, bardziej dynamiczny i przede wszystkim bardzo lekki. Jego niewątpliwie wadą w moich oczach jest to, że znów jest dosyć szczupłym butem, chociaż moim zdaniem względem poprzedniej generacji minimalnie go poszerzyli. Niemniej
Jego główną cechą jest to, że mamy super lekkiego buta na nodze z dobrą, dużą amortyzacją dla biegacza, moim zdaniem do 85 kg maksymalnie. Najlepiej będą się czuły w nim osoby ważące około 70-75 kg i będą mogły zrobić w nim dosłownie trening każdego typu. Długie rozbieganie, szybkie tempówki, zabawy biegowe, podbiegi, wszystko co możecie zrobić na asfalcie, a nawet wystartować w nim w zawodach, jeżeli nie planujecie mieć drugiej pary butów startowych, to ten model będzie niezwykle uniwersalny. Jedyna wada to właśnie ta szerokość cholewki. Średnio podoba mi się ilość gumy bieżnikowej, która jest dosyć mocno jakby wpasowana wysokością w profil pianki, ale nie zmienia to faktu, że ten but reprezentuje bardzo niszową półkę butów treningowych o takiej lekkości i wszechstronności. Nowa linia butów Saucony, a właściwie linia, która pojawiła się około 3-4 lat temu, to linia Endorphin. I tam znajdziemy buty z karbonem, znajdziemy tam buty przede wszystkim z technologią Speedroll, buty do wszechstronnego, szybkiego biegania startów i bardzo szybkich treningów. I tutaj przedstawiciel linii Endorphin Speed z numerkiem 3, a ja prywatnie miałem też Endorphiny Speedy 2 i właściwie mam je do tej pory, startowałem w nich w zawodach i robiłem też szybsze treningi. Endorphin Speed 3 znacznie różni się od 2. Przede wszystkim jest znacznie bardziej sztywnym butem. Niby drop jest ten sam, niby pianka jest taka sama, ultra miękka pianka TVR Run PB, czyli również pianka Pebax, masełko pod stopą, super miękka, ale zastosowanie nylonowej płytki, która powiedzmy kolokwialnie jest jakby takim plastikiem umieszczonym wzdłuż podeszwy pod częścią śródstopia, sprawia, że dynamika tego buta, odbicie jest znacznie lepsze. Przy szybszym bieganiu czujemy, że kontakt z podłożem jest krótszy, jesteśmy w stanie lepiej się rozpędzić, utrzymując fajną, komfortową miękkość. Chociaż moim zdaniem druga generacja Endorphinów Speedów była bardziej miękko. W tym bucie bez żadnego problemu zrobicie sobie naprawdę ciężki trening szybkościowy, tempówki i wystartujecie w zawodach właściwie na każdym dystansie. Najlepiej ten but w moich oczach spisuje się przy dłuższych biegach, czyli na przykład półmaratonie, maratonie, ewentualnie 10 km, natomiast na 5 km może być minimalnie zbyt wolny. Na 5 km wybrałbym troszeczkę inny model. Na sam koniec zostawiłem sobie but Saucony Kinvara 14. Jest to, można powiedzieć, jedna z legend marki Saucony, jeśli chodzi o buty treningowo-startowe. Chociaż ja prywatnie, startując na zawodach, często spotykam ludzi biegających w Kinvarach. Oczywiście poprzednie generacje, bo 14 jest świeżutkim, najnowszym butem tego producenta. Charakteryzuje go bardzo niski, 4 mm drop i klasyczna budowa. Można powiedzieć, że mamy tutaj super lekkiego buta ważącego niecałe 200 gramów, 198 gramów w rozmiarze 9 amerykańskim. Mamy bardzo niski drop, więc but jest właściwie płaski, czujemy się jakbyśmy byli całkowicie płasko na podłożu, dzięki czemu możemy w nim biegać szybko ze śródstopia. Jest niezwykle przewiewny. Mam wersję z cholewką, która jest inspirowana troszkę modelem Endorphin Pro 3. Jest mocno dziurkowana i bardzo delikatna, dzięki czemu wentylacja jest po prostu ogromna. Dosyć kontrowersyjnym elementem może być praktycznie brak bieżnika podeszwowego. Mamy tylko gumę bieżnikową na kości dużego palca i podpiętą po stronie zewnętrznej, a tak poza tym pianka jest karbowana, dzięki czemu ładnie trzyma się podłoża asfaltowego i co ciekawe, nieźle trzyma się podłoża naturalnego. Bieganie po parku, czy nawet po lesie, ubita sucha ścieżka leśna, nie ma żadnego problemu w tym bucie. Jego żywotność, cóż, zawsze była utrzymywana na dosyć niskim poziomie. Kinvary raczej wytrzymywały 500-600 km maksymalnie. Ta generacja tego buta otrzymała piankę TVR Run Plus we wkładkach i troszkę grubszy stack, czyli grubsza podeszwa wewnętrzna. Mamy więcej pianki pod śródstopiem i napięcie, więc można powiedzieć, że ten but przeżyje troszkę dłużej niż poprzednie Kinvary. Niemniej będzie to but przede wszystkim do startu w zawodach. Właśnie 5-10 km. Będzie to idealny but na bardzo szybkie bieganie na krótkich dystansach. Daje możliwość zastosowania w codziennym treningu. Jest bardzo lekki, ale jest całkiem miękki.
To właśnie było moje pozytywne zaskoczenie, że nie czułem tutaj sztywności i twardości, którą mógłbym oczekiwać po tak klasycznym bucie treningowo-startowym. Saucony zastosowało tutaj piankę PVR Run, która jest widoczna również w rajdach 16 i spisuje się całkiem nieźle. Można powiedzieć, że ten but jest całkiem miękki jak na tą kategorię butów treningowo-startowych. Co jeszcze cechuje markę Saucony i ich buty, które tu między innymi przedstawiłem? Mianowicie to, że zastosowane w nich wkładki wewnętrzne nie są wykonane ze zwykłej, taniej, prostej pianki EVA, a mianowicie wykonane są z Pebaxu, z pianki PVR Run Plus, bardzo miękkiej, osiągającej często 7 mm grubości, dzięki czemu pod samą stopą otrzymujemy już bardzo fajną amortyzację, która jest od razu odczuwalna. Natomiast w zależności od tego, z jakim modelem mamy do czynienia, czy to będzie model Triumph, który jest całkowicie miękki, czy to będzie model Ride i Kinvara, które ogólnie mają sztywną podeszwę, to tak czy siak czujemy bardzo fajną miękkość pod stopą, właśnie ze względu na te bardzo miękkie i grube wkładki podeszwowe. Natomiast łączy to fajnie stabilność tych podeszw. Pianka klasyczna PVR Run, widoczna w tych dwóch modelach tutaj, sprawia, że osoba ze stopą nawet lekko pronującą poczuje się bardzo pewnie, ponieważ ten but świetnie nas prowadzi. Prywatnie bardzo mi się podoba to, że w treningowych modelach Saucony mamy 8 mm drop, poza Triumphem, bo tam dali dychę, ale rajdy, endorfiny mają 8 mm, Kinvara ma 4 mm, a ja bardzo lubię buty z niższym dropem, więc jeżeli ktoś z Was szuka tego złotego środka, jeśli chodzi o drop butów biegowych, to Saucony będzie idealnym wyborem. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy znacie markę Saucony, czy może biegaliście w jakimś modelu asfaltowym bądź trailowym tej marki i co sądzicie. A może chcielibyście spróbować butów marki Saucony? Jeżeli tak, to w opisie tego filmu są linki do sklepu, w którym pracuję i do modeli, które tutaj przedstawiłem. Możecie je kupić, możecie przyjechać do mnie do Warszawy i zmierzyć te buty w sklepie. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć.